Jest upał. Jedyne o czym marzysz, to włożyć głowę w śnieg. Otwierasz lodówkę, żeby się trochę ochłodzić, ale zdajesz sobie sprawę, że obróci się to przeciw tobie. A może by tak wejść do lodówki? Myślisz, czas na klimę. Dzwonisz do kilku firm, a one mówią ci, że teraz mają tyle chętnych, że najbliższy wolny termin to lipiec. Za 3 lata. Mówisz, że dasz każde pieniądze. No dobra, nie aż tyle. I co teraz robić? Na szczęście klimatyzacja to nie jest jedyny sposób na upał. I za chwilę zdradzę kilka innych, wyjaśniając przy tym, dlaczego są skuteczne, a na końcu wyjaśnię, dlaczego chłodzenie się lodówką to kiepski pomysł. Zanim jednak do tego przejdziemy, zasubskrybuj ten kanał, bo pojawi się tu więcej ciekawych treści. Podziel się też w komentarzu swoimi sposobami na upały. A teraz zaczynamy. Są organizmy, które mają znacznie większą tolerancję na upał. To głównie gady i płazy, które są zmiennocieplne. Przy okazji nie mają mechanizmów termoregulacji i jedyną ich ucieczką przed żarem jest schowanie się do cienia. Niestety my ludzie do takiej grupy nie należymy i odczuwamy nawet niewielkie zmiany temperatury. Nasze ciało ma stałą temperaturę w okolicy 36-37 stopni i aby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować i nie uległ uszkodzeniu, musimy utrzymywać tę stałą temperaturę, w tym na bieżąco wypromieniowywać nadmiar energii. Ale kiedy powietrze wokół nas robi się coraz cieplejsze i zbliża się do temperatury naszego ciała, różnica temperatur jest zbyt mała i wtedy bierne oddawanie ciepła staje się niemożliwe, a energia cieplna zostaje w nas uwięziona. Zaczynamy odczuwać upał i dyskomfort. Na szczęście ewolucja nie pozostawiła nas z niczym. Obdarzyła nas mechanizmami termoregulacji. Gdy jest nam za gorąco, pocimy się, czyli wyrzucamy z organizmu wodę. Nasze podwzgórze, czyli mózgowy termostat, musi włączyć systemy awaryjne. Rozszerza naczynia krwionośne i uruchamia pocenie się, aby pozbyć się ciepła przez parowanie. Tak, wiem, pot kojarzy się ze smrodem, ale nie musi tak być, bo to, co śmierdzi, to bakterie pod pachami, a pot, o którym mówię, jest całkowicie bezwonny. Pocimy się całym ciałem, a woda, odparowując, zabiera ze sobą ciepło, ponieważ zmiana stanu skupienia pochłania dużo energii. Ten proces to nasz naturalny klimatyzator. Wszystko działa dobrze, dopóki wilgotność powietrza jest na odpowiednim poziomie. Ale gdy jest zbyt wilgotno, powietrze jest przesycone i pot odparowuje z trudem. Wtedy wysoką temperaturę odczuwamy podwójnie źle. Na przykład w krajach równikowych, gdzie powietrze jest wilgotne, nie można wytrzymać. A w saunie suchej można siedzieć nawet przy 100 stopniach. Ale wilgotność tam bliska jest zeru. Poza temperaturą warto więc obserwować też wilgotność, a kluczem do komfortu termicznego jest jej obniżenie. Najprostszym i najtańszym sposobem jest wentylator. Pomaga on odparować pot ze skóry i oczywiście największą ulgę poczujemy przy bezpośrednim nawiewie na nas. Ja osobiście nie lubię agresywnych, głośnych wentylatorów, dlatego sam kupiłem cyrkulator bezszczotkowy, którego na najniższym biegu prawie nie słychać, ale daje przyjemne uczucie chłodu i miesza powietrze w pomieszczeniu, obracając głowicę aż pod sufit. A w takim razie może osuszać powietrza.
Może to być dobry pomysł, gdy wilgotność jest naprawdę wysoka. Najbardziej komfortowa wilgotność będzie w okolicy 45%. I to jest dobry balans między poprawnym odparowaniem potu, a nieprzesuszaniem spojówek oczu. To też wpływa na komfort. Warto jednak wziąć pod uwagę to, że osuszacz jest najbardziej wydajny przy dużej wilgotności, np. na poziomie 80%. Oraz o tym, że działa on trochę jak klimatyzator, ale bez odprowadzenia ciepła. Więc w zamian za pozbycie się wilgoci z powietrza ogrzeje nam pomieszczenie, w którym stoi. Trzeba więc to zaplanować mądrze. I jeśli wilgotność wynosi 55%, to lepiej osuszacza w ogóle nie włączać, bo w walce z upałami przynosi on więcej strat niż pożytku. Wszystko ma swoje granice, zarówno wilgotność, jak i temperatura. W przypadku temperatury granicą jest temperatura naszej skóry, która wynosi mniej więcej 33-35 stopni. Gdy powietrze jest gorętsze, nawiew takiego powietrza przy pomocy wentylatora nie jest niczym przyjemnym. Pomyślmy, jak do tego nie dopuścić w domu? Po pierwsze, nie wietrzyć, gdy na zewnątrz jest goręcej niż w środku. Jeśli masz rekuperator, to w pełni kontrolujesz, ile powietrza wpada do Twojego domu. Ustaw go w dzień na minimum, a w nocy, gdy powietrze na zewnątrz się ochłodzi, włącz wyższy bieg. Lepszej klasy rekuperatory mierzą temperaturę na czerpni, wyrzutni, nawiewie i wywiewie. I na tej podstawie ustawiają pozycję bypassu. Bypass to jest obejście wymiennika. Normalnie w zimie powietrze przechodzi przez wymiennik i nawiewane powietrze z zewnątrz wymienia ciepło z wywiewanym powietrzem z domu poprzez bliskość, ale bez fizycznego mieszania się powietrza. Dzięki temu odzyskujemy część ciepła, które w tradycyjnej grawitacyjnej wentylacji by uciekało. Ale w lecie, gdy na zewnątrz jest chłodniej, wymiennik jest omijany właśnie przy pomocy bypassu. Natomiast gdy na dworze jest cieplej niż w domu, bypass się zamyka i nawiewane powietrze przechodzi przez wymiennik, tym razem będąc schładzanym, chłodniejszym, zużytym powietrzem. Zużytego powietrza się pozbywamy, ale odzyskujemy jego chłód. Stąd nazwa – rekuperacja. Sprawność tego procesu nie jest duża, ale głównym zadaniem rekuperatora jest to, żeby oddychać świeżym powietrzem, pozbawionym dużej ilości dwutlenku węgla. A odzysk chłodu czy ciepła to bonus. A dlaczego by nie założyć chłodnicy na kanał rekuperacji? Są nawet takie gotowe systemy, ale wyjaśnię Wam, dlaczego to zły pomysł. Jest coś takiego jak punkt rosy. To jest to samo zjawisko, które powoduje powstawanie rosy przy gruncie nad ranem. W powietrzu zawsze jest wilgoć i zazwyczaj niemało. Gdy ciepłe i wilgotne powietrze styka się z chłodniejszą powierzchnią, woda w powietrzu się skrapla i kondensuje się na tej powierzchni. Ze wzoru można wyliczyć, przy dokładnie jakiej temperaturze powierzchni, znając wilgotność i temperaturę powietrza, dochodzi do tego punktu rosy. Nie trudno się domyślić, że wtłaczając bardzo zimne powietrze do kanału rekuperacji przy nieizolowanych kanałach, gdy niezaizolowana rura mocno schłodzi się od środka, na jej zewnętrznej ściance w kontakcie z ciepłym powietrzem w domu natychmiast skropli się woda. A co jest potrzebne do rozwoju życia? Wbrew pozorom nie tlen, tylko właśnie woda. Rekuperacja więc może służyć do schłodzenia, ale musi być dobrze przygotowana podczas budowy. To teraz przejdźmy do najlepszej mojej rady, którą każdy może wykorzystać. Wiecie, że macie w domu ogrzewanie podłogowe? Nawet jeśli nie macie rur w podłodze. Tym ogrzewaniem jest plama słońca świecącego przez okna. Metr kwadratowy takiej plamy potrafi oddać nawet 1000 W energii, co jest równowartością małego grzejnika. Zanim więc zaczniecie chłodzić dom klimatyzacją, zasłońcie okna. Bo po co chłodzić i grzać jednocześnie?
Najpopularniejszymi w Polsce osłonami okiennymi są rolety PCV, ale mają one olbrzymią wadę. W domu jest ciemno, a nikt w lecie nie chce siedzieć jak w bunkrze. Choć podziemne bunkry są akurat chłodne. Świetną alternatywą są rolety typu screen ze specjalnym materiałem, znane również pod marketingową nazwą Reflexole. Są to zewnętrzne rolety zrobione z perforowanego materiału, z włókna szklanego. Dzięki mikroperforacji przepuszczają część światła widzialnego, jednocześnie zatrzymując nawet 80% całkowitej energii słonecznej. Zanim założyłem rolety, latem w domu miałem ponad 30 stopni. A dzisiaj, nawet podczas największych upałów, temperatura nie przekracza 26 stopni. Muszę jednak dodać, że u mnie rolety sterowane są automatyką domową na podstawie obliczeń pozycji słońca. W lecie nie dopuszczam do bezpośredniego świecenia promieni słonecznych w okno, a w zimie wręcz przeciwnie. Wykorzystuję ten naturalny grzejnik, żeby oszczędzić na ogrzewaniu. I tu czas na drobną polecajkę. Jeśli jesteście z Wrocławia lub okolic, firma Mikola jest świetnym wyborem. To nie jest żadna współpraca czy reklama sponsorowana. Po prostu korzystam z ich usług od lat i robią świetną robotę. To oni doradzili mi ten rodzaj rolet i okazały się najlepszym sposobem na upał. Dbają o każdy szczegół i nie zostawiają klientów bez serwisu po montażu. Link do ich strony internetowej zostawiam w opisie. A teraz kolejne sposoby. Ostatnim moim sposobem jest pompa ciepła. Niektóre pompy ciepła mają funkcję chłodzenia. Pompa ciepła budową zbliżona jest do klimatyzatora, z tą różnicą, że klimatyzator to jest pompa powietrze-powietrze. Pobiera ciepło z powietrza i oddaje chłód do powietrza. Natomiast pompa ciepła to raczej układ powietrze-woda. Przy ogrzewaniu podłogowym może po prostu ochłodzić podłogę. Wiele osób w tym momencie pewnie zwróci mi uwagę, że to nieefektywne, ponieważ ciepłe powietrze jest lżejsze i idzie pod sufit. I ja się w pełni z tym zgadzam, ale ten rodzaj chłodzenia ma wymiar długofalowy. Beton ma właściwości akumulacyjne. Wolno gromadzi ciepło, ale też wolno je oddaje. Jeśli do tego dołożyć ściany z silikatu i izolację termiczną na tych ścianach, uzyskujemy dużą bezwładność cieplną. W zimie super. Raz nagrzany budynek bardzo wolno się chłodzi. No ale w lecie to udręka dokładnie z tego samego powodu. Chłodzenie betonowej podłogi pozwala na pozbycie się zakumulowanego ciepła, więc zapobiega wtórnemu nagrzewaniu się powietrza w domu. Dlaczego więc w kościołach i zamkach jest tak chłodno? Tam są grube mury i dosłownie wyciągają z nas ciepło, akumulując je w sobie. Nie ma tam też źródeł ciepła, bo przez okna nie wpada zbyt dużo światła. A wracając do żartu z początku, dlaczego chłodzenie lodówką to zły pomysł? Lodówka też działa na podobnej zasadzie co klimatyzator, też ma sprężarkę, skraplacz i parownik. Z tą różnicą, że odprowadza ciepło do pomieszczenia, w którym stoi, pozyskując chłód z powietrza z tego samego pomieszczenia. To układ zamknięty. Tak naprawdę jest to urządzenie, które dogrzewa nam dom. A wypuszczając chłód z lodówki powodujemy, że musi jeszcze ciężej pracować, żeby ochłodzić swoją zawartość. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli dotrwałeś do tego momentu i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę i komentarz. I do następnego.